drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na taki materiał, z którego myślę, że dowiecie się dużo nowych rzeczy, za które poniekąd trochę odpowiedzialny i winny jest ten oto człowiek, czyli mój gość dzisiejszy, Kamil, a mowa będzie w dużej mierze o Battlefield, czyli dodatku, który poczyniłeś. Kamil jest współtwórcą Heroesów 3 na planszy wraz z Kubą i ten materiał mogliście, pierwszy materiał dotyczący Heroesów trójki jeszcze przed startem kampanii, mogliście zobaczyć w październiku tamtego roku. Natomiast teraz powracamy, bo okazuje się, że dużo osób dopytywało, jak działa, jak wygląda, jak gra się w tę wersję z dużą planszą, więc my dzisiaj ją pokażemy, ale też, Kamilu, opowiemy o nowościach i o zmianach i o tym, co się tak naprawdę od tego października z prototypem jeszcze wciąż wydarzyło i może też zapytam, na jakim etapie są prace, bo to myślę, że ciekawe tematy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmiany, to w dużej mierze już mamy uaktualnione plansze, jeżeli chodzi o miasto, jak mają wyglądać, mamy już właśnie kafle z nimi. Wcześniej w starszych prototypach jeszcze nie były dopracowane do tego stopnia, były tylko pokazywane do tej pory praktycznie tylko i wyłącznie rendery, jak ma to wyglądać. Dokładnie, my mieliśmy w październiku tak naprawdę jakby pokaz premierowy jednego egzemplarza, chyba nawet tego zamku, jeśli dobrze kojarzę. No teraz mam już lochy, są już jakby te puzelki, więc no i też jest ich więcej już gotowych, jak również bohaterów. Podwójne, czy tam raczej dwustronne planszetki bohaterów do, przypomnij mi, ilu frakcji? Każda frakcja ma po dwie swoje strony. W dodatku, tylko właśnie kwestia jest taka, w samej podstawce i rozgrywcach jest po jeden i każdy jest dwustronna. Okej, po jednym. Tak. A my mamy wyłożone teraz z wszystkich dodatków? Ty przywiozł to w tym tak, pudełku? poza rozszerzeniem z Towera. Okej, czyli ich jest 6, zdaje się? 6 frakcji? Jest, sumarycznie będzie 7 frakcji na moment, jak teraz mamy tą kampanię. Okej, czyli generalnie jest z czego wybierać, tak. to na pewno. Dobra, co jeszcze się zmieniło, o czym możemy teraz tak powiedzieć na sucho? Co jest istotne? Z elementów, które się zmieniły, to przede wszystkim zostały uaktualnione też tokeny. Odrobina grafika zmieniła się zarówno kryształów, jak i budulca, tak samo jak w ogóle koncepcja na złoto. Tak, że są jedynki, trójki, dziesiątki i każda ma to swój jest kolor. coś nowego, prawda? Czyli jeszcze właśnie tokeny, które wcześniej były tylko i wyłącznie miały paraliż, teraz mają również po prostu na swoim rewersie obronę. Jest to też jedna z akcji, którą mogą nasze jednostki podjąć podczas rozgrywki. Tu nie chodzi o obronę, tylko atakowanie. Dobrze, więc my Wam pokażemy jakby ten wariant z dodatku Battlefield dłuższy, bo są 2 tryby. To powiedz jeszcze 2 słowa, jakby czym one się różnią. Generalnie w dodatku Battlefield są 2 główne tryby. Jeden to jest tryb właśnie przygodowy. W nim właśnie będziemy stosowali kartę talii przygód. Ona powoduje to, że elementy, które mieliśmy wcześniej na kaflach, które się znajdowały, są teraz wprowadzone do talii. Dzięki temu jesteśmy w stanie dużo szybciej przejść przez etap tworzenia, rozwijania naszego miasta i w pełni skorzystać po prostu z trybu bitewnego, w którym gdzie już gramy na dużej planszy. Drugi tryb jest to swojego typu potyczka. I tam wypisane są po kolei reguły, jak należy zbudować talię i wtedy możemy od razu przeskoczyć po kilku minutach wręcz do samej walki. Okej, dobra, czyli my tak naprawdę za chwilkę zaczniemy od tej, będziemy grać w ten tryb przygody. Pokażemy Wam tak naprawdę z 2 rundy na początek, żebyście widzieli, jak zamiennie to działa. Później zrobimy sobie małe wycięcie, bo tak naprawdę te rundy będą niczym więcej jak powielaniem, więc każdy chyba i tak czeka na to, co wydarzy się na mapie. Więc tutaj gramy do 9 rundy wymiennie sobie, czyli przygoda, surowce, w sensie dobór surowców, znów przygoda, surowce, przygotowujemy jednostki, rozbudowujemy miasto do walki i tak naprawdę mapa jest nieużywana. My teraz mamy wystawione jakby i przeszkody i figurki, ale tak naprawdę ich tu nie powinno jeszcze być. No i żeby jakby nie było zbyt monotonnie, to pokażemy, jak to działa. Powiedzmy, że tam z 2 rundy i później już przejdziemy do potyczki. Natomiast wracając jeszcze do tej talii przygody, o której mówiłeś, to jest nic innego jak właśnie włożenie kafli, włożenie mapy, która była
czy też jest w tej wersji podstawowej, właśnie w te talie kart. Jak to działa, będziecie za chwilę mieli okazję zobaczyć. Więc no to co, możemy zaczynać chyba, tak? Dobra, czyli co? Ja startuję z budynkiem brązowym, to klasycznie. Przygotowanie talii, która jeszcze nie będzie w użytku, jest takie samo jak w grze podstawowej. Wystawione jednostki, przy czym na razie ich jeszcze nie ma. Tak, po prostu je mam, mogę sobie je ewentualnie wzmacniać, dokupywać nowe. Tutaj też się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o akcje, czyli mogę budować, mogę rekrutować, bądź też wzmacniać i mogę sobie sięgać po karty zaklęć. Tak jest. Dobra. Ty jesteś pierwszym graczem? Ja może zacząć. Mogę zaczynać? Tak. Dobra. Czyli na początek mam, ile ja tu mam? 15 złota, 3 kamienia i jeden klejnot. Czy ja coś mogę za to zbudować? No nie, bo mam za mało kamienia. I tak, my zaczynamy od pierwszej, czyli od przygody. Tak, Czyli zgadza się. pierwsze co, to sięgam po 3. 3 karty. Po 3 karty. Dobra, słuchajcie, sięgam po 3 karty. Oczywiście biorę je sobie w tajemnicy, ponieważ wybieram jedną z tych kart, 2 oddaję przeciwnikowi, więc będę decydowała, którą chcę sobie zachować, a której nie chcę dać przeciwnikowi, żeby mu podsunąć coś. Jakie tutaj typy kart? To ja sobie poczytam, co ja tu mam, a Ty opowiedz, czego mogą się gracze spodziewać, co tutaj jest. Generalnie, tak jak było na mapie, jak najwięcej elementów staraliśmy się przenieść w podobnym sensie działania. Można tam znaleźć karty, które powodują to, że dostaniemy jakieś surowce, wywołamy walkę, dzięki czemu dostaniemy więcej, kolejne punkty doświadczenia i nasz bohater zostanie po prostu rozwinięty, będzie miał po prostu więcej siły i możliwości reakcji na planszy bitwy. Poza tym jest wiele elementów, które właśnie pozwala nam znaleźć dodatkowe artefakty, daje nam szansę na zdobycie morali, które mają też wpływ na elementy takie jak, powiedzmy sobie, rzuty kością, które czasami nam nieźle przeszkadzają, no i jesteśmy w stanie obejść dzięki temu sporo elementów. Na przykład w przypadku morali jest sytuacja taka, że możemy zdobyć karty, które pozwolą nam przerzucić ponownie kość, czy drugi raz przeszukać talię, jeżeli nie znajdujemy kart, które nam odpowiadają. Okej, no nie wiem teraz. Co, de facto tak, zostawiam sobie kartę, którą mogę sobie też zostawić na później, nie muszę jej rozpatrywać od razu, to też jest dość istotna Tak, jedna informacja, karta może natomiast zostać zachowana. Będę musiała i tak ją rozpatrzeć do tej 9. rundy. Tak. To na pewno. To może tak zróbmy i ciekawa jestem, czy wybierzesz opcję walki. Zaatakowania. Nie mam za dużego wyboru w tej sytuacji. Dobra, czyli tutaj No i tak. odkładamy tą, która na stos kart odrzuconych jakby, okej. Ostatnia karta ląduje właśnie na stosie. No i mamy możliwość tak naprawdę w tym momencie 2 rzeczy. Możemy zagrać te karty, które mamy, albo możemy sobie zachować i jedną przechowywać kartę po prostu do rozpatrzenia na później. Ja się zdecyduję, żeby zachować jednak na później tą kartę. Okej, no tak czułam, że jak już to wybierzesz, to pewnie będziesz chciał sobie jednostki wzmocnić. Ale teraz tak, gdybyś miał teraz powiedzmy atakować, to ty możesz sobie teraz na przykład podbić jednostki, zanim jeszcze to się wydarzy? Możesz. Dobra. Dopóki nie rzucimy kością i nie padnie decyzja ostateczna, jeszcze możemy sobie ingerować w stylu zrekrutować jednostki, czy ulepszyć sobie. Okej, dobra. Okej, czyli teraz ja jednak zdecyduję się to wydarzenie zagrać i ono mi pozwala jakby przeszukać, czy dobrać 2 karty z zaklęć. Tak. Więc albo sięgam sobie po widoczną. Tak, pierwszą, którą mamy odkrytą, ewentualnie zaglądamy w tyle, ile jest wypisane przy karcie. Ta ma akurat napisane 2, czyli zaglądamy wtedy, ewentualnie jeżeli nam się nie podoba, 2 dobieramy kartę, jedną z nich wybieramy sobie do naszej talii. Do naszej talii. A co tu jest na wierzchu? Bo ja tak stąd widzę. Ty już podaję. Dobra. Dobra, no to może spróbuję te 2. Zawsze to jest jakiś wybór. Okej, też tutaj, przepraszam, też w tajemnicy. O, proszę, proszę. Jest dobrze. Cóż ja tu mam? Myślę, że wybieram tę i ta leci wtedy na wierzch. Czyli zgodnie z zasadą, która obowiązywała w grze podstawowej. To trafia do mojej talii, ale i tak na razie nie będzie ona używana. Dobrze, czyli to sobie odkładam gdzieś sobie z boku u siebie, żeby było wiadomo, że już to rozpatrzyłam. Okej, i to na tym, jeśli chodzi o przygodę, na tym tyle i teraz możemy wykonywać akcję.
jeśli nas... Tak naprawdę akcję możemy w każdym momencie każdym przygody momencie, wykonać. czyli Nawet przed rozpatrzeniem, przed też. czy nawet jeszcze zanim nawet dobierzemy karty. Tak też jeszcze można zrobić. Dobra, ja myślę, że ja bym sobie powiedzmy, że wykorzystała wzmocnienie tryglodyty za 3. Ale wymagany jest budynek. A, wymagany jest budynek. Tak, do tego potrzebujemy budynek. No tak, bo mogłabym ewentualnie zrekrutować jedynie Tak, brązowego. brakującą, zgadza się. Poczekaj, on kosztuje 4, no to dobrze, to też jeszcze mnie na oko stać będzie, więc płacę 4, oddaję do banku i tutaj mam. Tutaj też potrzebny jest mi budynek, na który mnie jeszcze nie stać, bo... A nie, stać. Gildię Magów mogę wybudować, bo mam Zgadza się. 2 kamienia. To tak możemy zrobić, że wybuduję sobie za 4, czyli 6 mi wraca pieniędzy. Tutaj mam 2 kamienia i jeden ostatni kryształ, który mi się trafił, więc zbuduję. Jeszcze warto wspomnieć przy okazji, że w tym trybie, jeżeli dostaniemy jakiekolwiek karty, które nam dają nam przychód, bądź mają wpływ na rekrutację jednostek, zamiast wkładać je do talii, my po prostu wykładamy je przed naszego bohatera i możemy je wykorzystać w każdym momencie. W tym przypadku, z racji tego, że zdolność bohatera daje mu tylko i wyłącznie 2 złota, więc tak naprawdę nigdy to już nie będzie mocniejsze, więc warto mi na przykład to wykorzystać od razu. I wtedy już To jest rozpoczynamy. tylko w tym trybie Battlefield, Tak. że nie Tak, wrzucasz tego. Okej, dobra. Czyli ty Po sobie... wykorzystaniu usuwam tą kartę, po prostu ona już jest, nie będzie dalej używana. Czyli... Ale bierzesz w tym wypadku Tak. 2 złota, no gdzieś tam na bok. Okej, dobra, czyli ja wybudowałam, w momencie kiedy zbudowałam, to mogę skorzystać z tej akcji, kiedy zbuduję i mogę też znów Zgadza się. zaklęcia, czyli kolejne 2 karty. Też myślę, że z Wierzchu, czy? tak, z wierzchu talii. Znaczy tak, z talii. Tak. Dobra, i co teraz? O, proszę. Dobra, to ja się chwilę zastanowię, co by tutaj sobie dobrać. Zbudowałam. I czy będę mogła też skorzystać z tej akcji? Od następnej tury. Od Jeżeli następnej tury. wybudowaliśmy Dobra, bo dialogów, kiedy to zbudowałam, musimy- już tak, skorzystała, dokładnie. a później po budowie. Dobra. No dobra, to tak. Tak się wzbogacę. I jeszcze raz. Tam chyba było 2 razy. Twice. Dobrze pamiętam? Tak, jeszcze raz. Taka sama akcja. No dobra, no to jeszcze raz 2. Tak, dokładnie. 2 razy po 2. Okej. Taka będę bardzo ognista. Mój mag się pali do walki, tak bym to nazwała. Okej, czyli na tym, po wykonaniu akcji, tak naprawdę na tym koniec rundy, trzeba by Zgadza się. było zmienić Tak, nam... jeżeli już Poczekaj. więcej nie wykorzystujemy żadnych akcji, to wtedy przesuwamy sobie rundę na do drugą. drugiej. I tutaj się właśnie pojawia też zmiana, którą mamy w tym trybie. To nawet widać, jakby na grafikach, nie? Tak, tak. Tutaj też zamiast astrologów musimy podjąć decyzję, jaką chcemy po prostu dostać kopalnię w tym przypadku. Mamy do wyboru 2 opcje. Albo możemy zdać się na los, wtedy rzucamy kością zasobów i tego typu, którego zasób nam wypadnie, dostajemy, po prostu zwiększamy sobie przychód naszej kopalni. I dzięki temu, że skorzystaliśmy z tego, że jest to losowe, dostajemy podstawowy przychód tej kopalni, czyli dla kopalni złota byłoby to 5, dla budulca byłoby to 2 i dla kosztowności jeden. kryształu to byłoby 1. Ewentualnie jest druga opcja, że nie korzystamy z tego bonusu, nie dostaniemy podstawowego przychodu, ale to my sobie wybieramy, którą chcemy kopalnię. Okej, czyli albo losowo i wtedy wiem, że cokolwiek wylosuje mi, czy cokolwiek wyrzucę na kostce, to od razu teraz Tak. dobieram sobie, czy to złoto, czy to kamień, czy to kryształ, albo wybieram, podnoszę i za chwilę będę sobie brała w turze zasobów, czy też w rundzie, gdzie zasoby się pobiera, natomiast w tym momencie tych zasobów nie dostanę, bo ja Tak, wybieram. tak. No to co decydujesz? Ja się zdam na los Ja też. i wyszło Tutaj złoto. Dobra, złota 5, tak? Złota mi pięć i raczej nie podnosisz zabraknie. sobie, Tak, i podnoszę sobie jeden przychód Ja i też się dostaję zdam na od los. razu złoto. Ja też się znam na los i sprawdźmy, czy też wylosuję złoto. Nie by coś innego pasowało bardziej. O, proszę, Kamyk. kamyk. I kamyk mi jak najbardziej pasuje, czyli 2 kamyka i podnoszę sobie jego jakby produkcję.
chociaż pieniędzy też, no kryształ, wszystko by się przydało tak naprawdę. Na początek każdy jest dobry, gorsza jak jest... Prawda, Którąś następną dostajemy tą samą. prawda jest taka, że jak graliśmy sobie z Kamilem wczoraj, to ty miałeś mnóstwo pieniędzy, Tak, samo jakby złoto. ciągle losowałeś pieniądze. W sumie mnie się też tam jakoś to udawało na zmiany. Dobra, czyli teraz co? Odwracamy Tak, sobie wszystkie akcje znów, w moim wypadku. I teraz czy ja mogę coś wybudować? No chyba nie, bo brakuje mi tutaj, ale nie chcę, ratusza. Tu mi zdecydowanie brakuje do Cytadeli, więc raczej nie zbuduję niczego, bo nie mam kryształów. To jest jedyny budynek, który bez kryształów się da, więc z budowy nie skorzystam. Z rekrutacji no już skorzystałam, podniesienie też nie mogę, póki nie mam budynku, Dokładnie. więc ewentualnie mogę sobie, no i skorzystam sobie z opcji ostatniej akcji, czyli 2 karty, a daj z Jest wierzchu. A daj z wierzchu. Przemielę te talie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tych kart w stosiku zaklęć jest dużo więcej, bo są tam z wszystkich dodatków, jak mówiłeś. Tak, zgadza się. Teraz są tam umieszczone karty po prostu z wszystkich dodatków, które porobiliśmy. No i teraz co by tu wybrać? Bo wiem, że coś zostawię na wierzchu do zabrania na przykład dla Ciebie. Dobrze, to wezmę tak. Czyli moja talia pęcznieje. Kolejne Zgadza się. zaklęcia. W końcu jestem magiem, więc nie może być inaczej. Okej, no to co? Możemy teraz dobrać te 3 karty Tak, i teraz przygody. ty zaczynasz, bo sobie zmieniamy. Jesteśmy już w 3. rundzie, zdaje się, tak? Drugiej. Jeszcze nie dobieraliśmy z tej drugiej karty. Nie dobieram. Okej, Mamy, dobra. mamy jedną rozpatrzoną póki co. Dobrze, tak, w porządku. Zgadza się. I tak samo to się też zmienia co rundę. Gracze na zmianę są prowadzącym jakby w danej rundzie. Czyli w tym przypadku ja mam do wyboru 3 karty i muszę się zdecydować, którą z nich chciałbym. Ja myślę, że wbrew pozorom skuszę się na tą. I myślę, że ją rozpatrzę. Przekazujemy resztę. Dobra. Cóż ty mi zostawiłeś? No okej. Mogę sobie pójść tu lub też... No właśnie, ale tutaj jest coś niedobrego, więc chyba celowo mi to zostawiłeś. No dobra, to co? Rozpatrujemy? Okej. Od Ciebie zaczynamy. Generalnie Widzisz, możemy rozpatrujesz. odsłonić obie karty, tak, ale zawsze no. rozpatrujemy w kolejności takiej, O, kto jest proszę. prowadzącym. Tak, No udało nie się dziwię to się, że znaleźć. wybrałeś obelisk. Tak, obelisk pozwala mi dobrać 2 losowe, przynajmniej pierwszy zdobyty, bo obelisk działa w ten sposób, że im więcej znajdziemy, Poziomy tym ma. dostajemy większe profity. Pierwszy obelisk powoduje to, że mogę dobrać jedną z 2 kart morale. A tam są same dobre rzeczy. Generalnie tak, dokładnie. I wybrać sobie coś dobrego. I I później... myślę, że zachowam sobie tą kartę. I później generalnie zostawiasz do rozpatrzenia kolejnego i ewentualnie kolejnego, czego Ci oczywiście życzę. A jakże? Dobra. Natomiast w moim wypadku ja po prostu dobieram sobie 3 złota. Nie ma tu żadnej filozofii, prawda? Dokładnie. O. Czyli to spada do tych moich rozpatrzonych też. Już w młynie byłam, takie wydarzenie, że znalazłam tam jakieś monety. Prawie jak w studni. Dobra, i teraz jesteśmy w trzeciej, przechodzimy do trzeciej rundy, która, słuchajcie, będzie wyglądać analogicznie jak pierwsza, później znowu 4. i tak dalej. To z tą różnicą, że w tym teraz dostalibyśmy zasoby. Okej, no to pokażmy jeszcze faktycznie te zasoby. I na dlaczego początku takie. właśnie Na początku każdej było. później kolejnej nieparzystej rundy dostajemy właśnie przychód zasobów, Jest tak jak produkcja. mamy produkcję rozpisaną na naszej postaci, czyli w moim przypadku byłoby to 15 zł, no i 0 kamienia, 0 kryształu. Dokładnie. W moim przypadku, bo Ty sobie podniosłeś złoto akurat, dobra, czyli ja mam 10, więc dobieram sobie 10 monet, tutaj mam produkcję 2 kamyków, więc już mam jakiś zasób, ale niestety kryształu 0 i tutaj nie zadbałam za dobrze, a kryształ by mi się przydał, żeby coś zbudować, więc muszę wymyśleć, jak go pozyskać. Nadal No nie i teraz, zbuduję. i teraz faktycznie już byłoby dalej tak Nadal samo, nie jak zbuduję, było no od początku.
pewnie dobierałabym zaklęcia, więc słuchajcie, my teraz zrobimy taki przeskok do pewnie 8 czy tam 9 rundy, czyli tuż przed walką troszkę przygotujemy to, żebyście widzieli, jak już przygotujemy siebie, przygotujemy sobie jednostki, żebyście zobaczyli już, jak wygląda akcja na samej planszy. Teraz wyobraźcie sobie, że przenosimy się delikatnie w czasie, czyli skaczemy sobie dokładnie do rundy 8. Tak. Do rundy 8, co się wydarzyło w dużym skrócie, no mnie się udało wybudować jeszcze troszkę budynków, zrekrutować trochę więcej armii, bo mam zamiar tutaj zrobić czystkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze moment, bo będziemy teraz dobierać po raz ostatni w 8 rundzie, a przed 9 jeszcze, kiedy już nie będzie przygody dobieranej. Tak, Czyli tak naprawdę to jest trochę jakby wędrówka po mapie, której nie ma w tej talii. Ja powiem szczerze, że mnie do końca nie przekonuje ten wariant, ja jednak wolę po mapie, natomiast ja po prostu lubię jakby się zastanawiać, okej, tu pójdę, a tu ten, więc jakby trochę raczej bym wybrała tę opcję, że tak powiem, podstawową z tym tradycyjnym przemieszczaniem się. Planowanie i widzenie całej konstrukcji widzenie mapy. gdzie co mam, natomiast jakby sam element, że wybieram te 3 karty w tajemnicy, co komu nie dać, no to jest jakby jak najbardziej fajny i czy to jest szybsze niż przemieszczanie się po mapie? Trochę bym chyba polemizowała, w sensie... Wszystko dużo zależy tak naprawdę. Jeżeli naprawdę dostajemy taką pulę kart, że musimy sobie się zastanowić, co tak naprawdę jest nam z tego potrzebne, to de facto tak, to troszeczkę się to Chwilę temu przedłuża. miałam taki dylemat, kiedy zgadza się. dostałam 3 karty. Jedną z nich był obelisk i wiem, że Ty masz obelisk, ja mam obelisk i aż chce mnie się, że ja chcę ten drugi obelisk, bo one jakby jest ta gradacja, ale jest też świetna karta, która mi pozwala podnieść poziomy, Zgadza zdobyć się. koronkę i co tu teraz zrobić, bo wiem, że nie wybierając obelisku, dam go Tobie. Tak. Więc te dylematy są jak najbardziej super fajne. Gdyby tak przyspieszyć te dylematy, to de facto jest to szybsze niż poruszanie się po planszy, ale de facto takie zastanawianie się, co No to komu jest bardziej clue. przysłuży, To jest tu clue to rozgryźć. tutaj jest takim kluczem sporym. Dokładnie, dobra, Dokładnie. czyli de facto ostatni dobór teraz jeszcze kart przygody. Za chwilę przejdziemy do 9 rundy i już będziemy rozstawiać, więc czyń honor. Zgadza się. Kamil, Mamy. co tam masz? Oby nie obeliska, Trzy karty. bo go wybierzesz. Nie, niestety nie ma. Niestety, albo może na szczęście. Nie zostawiłbyś, raczej 2 się Okej. nie trafią. Trafiły się 3 karty. W moim przypadku akurat miałem na tyle szczęścia, że problem z ekonomią jest rozwiązany, więc raczej mogę odrzucić z miejsca tą kartę. Druga karta... Dobra, ja stwierdzę tak, bo niestety podczas rozgrywki nabyłem negatywne morale, które mnie Chcesz się ich zmusi do pozbyć. osłabienia, więc myślę, że Dobra. lepiej będzie się pozbyć ich po prostu. Dobra, wymieniać to ja nie będę, bo za bardzo nie mam, powiem szczerze Wam też, może nie, że co, ale pieniędzy to ja akurat potrzebuję, a zasobów już, szczerze mówiąc, i tak już nie uzbieram, żeby coś więcej wybudować, już nie zdążę raczej przywołać smoków, albo raczej smoka, nie, no bo na coś trzeba się zdecydować, wszystkiego się nie da, więc myślę, że wybiorę sobie to i Ty zaczynasz, więc Odsłaniam. odsłaniam. No, w moim przypadku byłoby to, dostaję pozytywne morale, z racji tego, że mam akurat negatywne, to mogę się po prostu pozbyć tej karty. No to sporo pozytywnych rzeczy daje w swoim wypadku, natomiast ja spróbuję napaść i teraz tak, wystawiam w wypadku, bo my chyba nie pokazywaliśmy wcześniej Jak wyglądają walki na tego typu kartach nie było. Dokładnie, więc spróbuję zrobić napaść i teraz przed wyborem, bo wybieram 2 jednostki, które będą atakowały swoją, czy ich aktualną siłą, mogę ewentualnie je sobie podnieść i myślę, że to warto by było zrobić, czy na przykład meduzę podnieść z 3 do 4, bo patrzę na ich siłę, tak jak powiedziałam przed chwilą, aktualną, a mnie to kosztuje aż 12, no ale myślę, że warto to uczynić, więc trochę teraz sobie skorzystam z tej akcji podniesienia, żebym miała 2 4 i to już z automatu by mi tą 8 załatwiało, o ile nie wyrzucę na którejś z 2 kości, którymi będę rzucała -1. No jak do tej pory mi się udawało nawet plusy. I teraz pewnie już zapeszyłam. I teraz klucz polega na tym, że ja muszę przed rzutem zdecydować, w co jakby obstawiam. Tak, w jaki poziom celujemy. Jak celuję w 8, a mi nie wyjdzie, no to nie dostanę tej nagrody. Dostanę na szczęście tą, ale nie dostanę tej, więc jakby trochę szkoda. Niemniej, kurczę, powiem Ci,
no nie wiem, czy to podnoszenie miało tu sens. Jestem jeszcze narażona wtedy na ewentualnie jakiś paraliż, gdyby, może tak być, nie? Że gdyby mi nie wyszło. Więc albo wezmę 5 złota i kryształ i tak mi się to do niczego nie przyda, szczerze mówiąc, więc może bezpiecznie po prostu wyceluję w 6. Nie będę już taką ryzykantką. Czyli mam z automatu 4 bo wystawię sobie Meduzę i Minotaura, więc 8, więc nawet w najgorszej sytuacji, czyli jak wyrzucę -1 i -1, co jest możliwe, to i tak mi się uda. A widzisz, dobrze jednak, bo mam jeden minus, więc to i tak nie zmienia sytuacji, ale jestem bezpieczna. Czyli zdobywam sobie 5 złota. Dokładnie. I zdobywam sobie poziom. Albo kryształ. Albo kryształ, ale wybieram złoto, zdecydowanie. I podnoszę sobie poziom, tak? No, zgadza się. To akurat w moim wypadku. Właśnie nie powiedziałam, że jeszcze mi się udało, czy powiedziałam, może powiedziałam, wskoczyć na 3. poziom, ale do 4 jeszcze brak. Fajnie by było ten 4, bo zawsze ta karta mi tu wskoczy. No, w moim przypadku Totalnie. niestety na dłuższy czas utknąłem z ekonomią, ale myślę, że udało mi się na czas jeszcze wybronić ze wszystkiego. Tu jest generalnie, słuchajcie, jeszcze tak Wam powiem, że te karty, które właśnie przygody sobie wybieramy, no szczególnie obeliski, zostawiamy sobie i tu widać, ile rund mamy rozegranych, więc jakby się nawet gdzieś tam zapomniało przesunąć, czy pogubili się gracze, to można sobie po prostu zwyczajnie można policzyć. prześledzić, dokładnie. Pod warunkiem, żeby rzeczywiście nie odkładać ich do totalnie, nie pomieszać tego. Okej, to co jeszcze można? Troszkę mi przyszło pieniędzy, to bym może jeszcze coś spróbowała podnieść. Meduzę podniosłam, tu mnie 14, no nie mam. Ale jest jedna rzecz, której nie zrobiliśmy tutaj, w tej rundzie, bo to jest runda z zasobami. Okej, dobra, czyli nie wzięliśmy zasobów startowych. No możemy sobie wybrać kopalnię albo rzucić jeszcze kartę. Ach, nie wybrać, dobrze, poczekaj, to ja się muszę chwilę, no to tak, ja myślę, że wybiorę złoto, bo raczej już nie będę niczego budować, więc po prostu wybiorę. A ty rzucasz? Ja zaryzykuję, bo jest szansa, że kamień może dać mi jeszcze jeden budynek. Bo wtedy dostaniesz teraz kryształ. Kryształ mi nie pomoże. Dostajesz kryształki 2? Jeden. Zawsze dostajemy tyle, ile dostajemy czyli niezależnie od poziomu Twojego. A chyba i tak masz 1. Znaczy niezależnie od tego, co nam wyrzut pokazuje, zawsze dostajemy to, ile daje nam po prostu kopalnia. Dobra. No cóż, ryzyko nie wyszło, ale nie jest tak źle. Tak to czasem jest. Okej, czyli można by coś jeszcze porobić. No zbudować nie, tutaj już podniosłam, nie mam pieniędzy na więcej. Ja nie buduję, już w pełni armię się wyposażę dopiero w następnej turze, jak już przyjdzie ostatni przygód. Ja też, czyli idziemy sobie do ostatniej 9. rundy, w której to już przygód nie dobieramy. W tym scenariuszu, bo to jest krótszy, są jeszcze warianty, które są jeszcze przesunięte nawet do tej ostatniej rundy i wtedy jeszcze gramy odpowiednią ilość dalej. Ale w tym, akurat na 9 już nie dobieramy nowej karty. Za to jest ostatni moment, w tym momencie możemy rozpatrzyć te, które mamy uchowane. Ja miałem jedną właśnie kartę zachowaną sobie na później. Ja sobie to schowam, już mi się ten obelisk 3 nie trafił. Dobra, teraz tak, po kolei, żebym miała się nie pomylić. Najpierw zasoby. Tak, najpierw zasoby, w moim wypadku 20 aż miło. Tutaj będę miała 2 kamyków, które no, w sumie do niczego mi są niepotrzebne i jeden, bo już nie zbuduję, chociaż może by jeszcze smoczysko przywołać. Ale nie mam kryształów odpowiednich, tu mam 3, tu mam 0, to mi też, bo jeśli ja zbuduję rynek, czy w sensie ten ratusz, to i tak już nie zdołam zdobyć tych 5 lub kryształka. To jest za późno, no i jakoś buduję generalnie na początku. Tak więc świadoma decyzja. Dobra. Więc budowa nie, ale na pewno 14 mi starczy, żeby podbić sobie Minotaura. Co ty tam zrekrutujesz? Jaką będziesz miał armię? Co się mam z armii mam nadzieję, że się bardzo ładnie 6. wysypie. Jeszcze mam okazję, żeby zbudować budynek Holy Grounds, co mi da dostęp do nowych jednostek. W końcu tak długo zbierane surowce. Tak, dość długo się z tym zbierałeś, o dziwo. Musiałem unikać wszelkich walk, jeżeli cokolwiek trafiło się to było przegrywane.
No tak, Więc- jeszcze wyrzuciłeś przy napaści na chyba jakąś świątynię, czy tam coś, wyrzuciłeś minusy, Tak, a zgadza miałeś się. jeszcze I chyba jeszcze było- negatywnego morale. Też minusa? które mnie jeszcze ustawiało No to mi jedną kość na to minus boli, jeden, to boli, więc to troszeczkę boli. dostałem, ale teraz jest w końcu szansa się Ja mam dużo troszeczkę kamieni, więc będę rzucać w ciebie kamieniami, jak coś, i kryształami też Już może. kamienie mi się niestety skończyły. Okej. Dobra, czyli ty Teraz rekrutujesz. zaczniemy od rekrutacji. Ja na pewno sprawdzimy sobie po kolei, ile to będzie 4 plus 6, bo od naprawdę razu będę Gryf już, uleczek, to już jest 10 Gryf za już Gryfa. stoi, on już tu czeka, bo on wierzył, że ty go zrekrutujesz. 10 za Gryfa, mogę jeszcze Crusadera, to jest 16 kolejne. Okej. Od razu będzie ulepszony, bo zawsze jeżeli wykupujemy jednostkę, to płacimy za jej koszt rekrutacji, a następnie za to, żeby ją ulepszyć. Myślę, że Zilo też, bez problemu, Zilo Wiesz co? też się zmieści na ulepszone, to jest Jak Cię To- mogę to- prosić, w tak? międzyczasie daj mi 2 karty zaklęć, ja sobie będę je wybierać, a Ty sobie tam jeszcze rekrutuj, rekrutuj i rekrutuj. tak, stać Okej. mi dosłownie na wszystkie jednostki, tylko właśnie brakowało mi budynku. Tego 3 za ulepszenie i ten 5, czyli jeszcze 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, gdyby w poprzedniej rundzie udało mi się wyrzucić ten kamień, to jeszcze bym zmieścił gildię magów. Ale to już, niestety, już czas mi nie pozwoli na to. Już by tu wybrać, no dobrze, wybierzemy to i to na wierzch, proszę Cię. Czyli de facto mamy swoje armie, jesteśmy gotowi do tego, Jeszcze mam aby... tą ostatnią turę. Rozpatrzenie, to jest ostatnia szansa. Tak. Dobra, co Ty tu No i możesz w tym zrobić? przypadku mam smoczą utopię. Tak, to jest najlepszy moment, jak już masz armię, żeby napadać. 8, aczkolwiek nie będę za bardzo ryzykował. Wezmę sobie też podstawowy. No niestety. Które jednostki wystawiasz? 2 czwórki moje. Aha, okej. I zrzucimy sobie zakończenie. Tak naprawdę, tu w tym przypadku też się uda, nieważne Tak co się naprawdę stanie. ten Gryf tylko wygląda tak okazale, bo on 3 ma w ataku, więc nie jest aż taki o proszę! No I to widzisz, są momenty, odwróciło kiedy, się. kiedy żałuję, że nie wybrało się w wyższej puli, bo Zdecydowanie, ale rzut to pozwolił, jest, ale wybór był na 6, więc... to jest, powiem Wam, niezły sygnał na początek walki, że tutaj zaczynają plusy wchodzić. Tak, to mogą być ostatnie plusy. No, miejmy nadzieję, z mojej perspektywy mam nadzieję. Dobra, No i czyli według 6, tego dostałbym jedną kość zasobów i 1 artefakt. 1 artefakt i na pewno Kość ten zasobów. jeden poziom i sobie celowo to zostawiłeś, żeby dokładnie. wskoczyć w... O, teraz dostałem koronę. 2 kamienie, Dobra. które Dwa były kamienie. potrzebne niestety tyle temu. Też ile będziesz to rzucał było? pewnie kamieniami w razie czego. Tak. No i jeszcze... Dobra, i kartę dobierasz? Artefaktu. To wybieraj sobie, ty będziesz jeszcze dobierał sobie za poziom. Tak. Bo uzyskasz To drugi. oddaję. No i z dołu jeszcze poziom. Ja tu zrobię trochę porządek. Mamy drugi poziom, czyli będę miał dostęp do jednego zagrania eksperckiego oraz otrzymuję 1 kartę zdolności. Więc wybierzemy sobie w ciemno i jest... No, mogło być lepiej. Nekromancja akurat nie pomaga nikomu innemu jak nekromantom, To prawda. więc Tak, zdaje się, że się o tym wziąć drugi przekonałam. wybór. Tak. Czyli kończymy 9. rundę i to oznacza, zrobiłeś wszystko. W zasadzie ostatnia rzecz, którą mogę zrobić, to użyć A tej jeszcze- karty, żeby dostać 3 złota, jeszcze- ale to już w praktyce nic co nie zmienia. Nic to nie zmienia, dokładnie. I teraz wyjaśnij w 2 słowach, co tak naprawdę trzeba zrobić, bo de facto tutaj nic nie ma. Tak. W tym momencie, jak już skończyliśmy wszystkie rundy, plansza po prostu musi zostać oczyszczona z tych elementów przeszkód. Bardziej dekoracyjnie żeśmy sobie je Tak. wcześniej ustawili niż były one potrzebne. Dobra, Tak. czyli mamy 9 elementów, dobrze mówię? 9 elementów Zgadza się, terenu tak. przeszkód, które będziemy na przemian Plus jeszcze z tej strony 2. rozkładać i rozmieszczać. Tak, i zaczynając od pierwszego gracza, na przemian wystawiamy po jednym elemencie. Elementy nie mogą się stykać ze sobą postawione oraz nie mogą być rozłożone na strefach rozstawiania się oraz linii przyległej do nich. Okej, czyli tak naprawdę ten Tak, te ten 3... rząd jest wykluczony. Tak, dokładnie w na ten pewno. sposób. Dobra. I zaczynając od pierwszego gracza wykładamy przeszkodę. Jestem Tak. pierwszym graczem? No dobra, no to niech będzie to jeziorko, niech będzie ono sobie na przykład tu. Ja sobie powiem to.
I położę tak. Dobra. Nie może się stykać. Czekaj. Ach, te prototypy, zrobimy tu takie ciasne przejście. Coś ciekawego. Dobrze. To ja też sobie wezmę, tylko teraz gdzie ja się tu mogę zmieścić? Co najwyżej tu lub też u Ciebie. Okej, niech będzie tak. Dobra. Czyli moja ostatnia. Tutaj nie wcisnę, ale tu mogę. Okej. I tu. Dobra, i teraz też ja zaczynam. Tak. Z racji tego, że miałem też ostatni wpływ na to, jak mapa wygląda, znowu pierwszy gracz wybiera sobie stronę, na której chce zacząć i na przemian wystawiamy Okej, po jednej figurce. Z racji wiadomej, wygodniej mi z tej strony, nie będziemy się już przesiadać. Nie, wystawiam sobie jednostkę i spróbujmy, zacznijmy od tak. Proszę bardzo. Po kolei. Może ja zacznę od pikiniera, który się chowa z tyłu i wystawię go naprzeciw. Dobra, już. Okej. Dwóch panów przy sobie. Tak spogląda zza jakichś szkieletów Umieścimy. naprzeciw. Dobra, tradycyjnie bym powiedziała. No dobra, no to też sobie skotrujemy. On ma zdolność latającą? Nie, to nie ten. Tylko gryf Ten. lata. Dobra. Czyli to jest ta taka strzelająca z daleka pani. Tak, Jakaś zgadza się. twoja. Okej. No dobra, czyli mamy gotowe. Tak. Tak oto wygląda rozstawiona plansza przeszkody, jednostki i tak naprawdę nasza przygoda, jeśli chodzi o miasto, jeśli chodzi o planszetkę bohatera i w ogóle robienie czegokolwiek tutaj się kończy. Tak, w tym momencie. Cała nasza akcja, nasza uwaga i nasze działania przenoszą się na tę mapę i tak naprawdę będziemy operować tylko statystykami z kart, które nam przypominają, co dana jednostka może, czy jest ulepszona, czy nie jest, jakie ma zdolności i tak dalej, plus talia, którą sobie budowaliśmy do tej pory przez te 9 rund, którą tasujemy i będziemy za chwilę Dokładnie. dobierać zgodnie z tam uzyskanym poziomem. Tak jak mamy nasz poziom, pokazuje nam właśnie ile To mamy standardowo, zagrań tak eksperckich, tak jak w grze. Tak To jak może w być grze tutaj jest tak, że na koniec każdej rundy dobieramy 2 karty oraz odzyskujemy 1 punkt ekspercki. Okej, tak, dobra. No to za chwilkę przenosimy się już do bitwy. Okej, moi drodzy, teraz nadchodzi ten moment, na który wszyscy czekacie, czyli rozegra się tutaj za chwilę walka. No i mamy już rozstawione jednostki, więc zaczyna ta z najwyższą inicjatywą, ale też pierwszy gracz, czyli gracz ze znacznikiem właśnie tej inicjatywy, czy też... Znaczy dokładnie to drugi gracz w rekompensacie za to, że miał trochę mniej wpływu na ten, dostaje znacznik inicjatywy. I za każdym Gracz razem, ze kiedy znacznikiem jest, inicjatywy. tak, kiedy jest przełamanie, czyli mamy konflikt na inicjatywie, to wtedy ten znacznik pokazuje, kto się rusza, a później dalej na przemian wszystkie figurki lecą w danej inicjatywie i żeton wraca z powrotem do drugiego gracza. Dobra. Nasz plan jest w naszych rękach, to znaczy nasze karty pokazują, co mniej więcej będziemy w stanie zrobić. Ja dobrałam ich 5, bo przekroczyłam już ten poziom, który mi na to pozwala. No dobrze, Kamil. No to Gryf u Ciebie startuje pierwszy, prawda? Bo on tak, ma w tym 9. przypadku zacznie Gryf. To wlatuj. Gryf ma 9 pól ruchu, więc no i jako latająca może przenosić się nad przeszkodami. Tak, frunie sobie nad Więc jeziorkiem. odwiedzimy
Okej. Zaatakujemy. Odwróciłeś się w stronę Aja. mojego oka, dokładnie. więc dobra. I myślę, że wzmocnię sobie o 1 punkt ataku. Okej. Czyli tak, standardowo atakujesz z siłą 3 Tak. plus 101. Ja mam tarczę do przebicia i 3 życia. A więc ty masz łącznie ataku 4. Tak jest. Dobra, czy ja coś wzmacniam? Wypadałoby może, ale trzeba jeszcze mieć... Trzeba mieć jeszcze czym? No to obawiam się, że... Obawiam się, że nie będę w stanie nic poradzić. Okay, czyli... Spójrz mi głęboko w oczy. Czyli mogę rzucać. Rzucaj. Tak. No i oczywiście wszystko od kości zależy. -1, czyli no jest 3 rany zadane. Okej, czyli jedna wchodzi w tę tarczę, więc Tak. zostają mi 2. Dokładnie. Dobra. No to nie jest tak źle. Okej, i ty tu zostajesz. Bo ty nie masz powrotu. Jednostki, które się aktywowały, oznaczamy sobie swoim kolorem, żeby zapamiętać, że już się ruszyły. Tak. W tym przypadku, jeżeli jednostka przeżyje, ona oddaje, wykonuje kontratak. Dokładnie tak. A więc pora na kontratak, który oznaczymy sobie czarną kosteczką z kolei. I mój kontratak też mogę wzmacniać. Jakby standardowo mam go na 3 siły. A ja co mam do przebicia u Ciebie? 0 tarczy pancerza. i 4 życia, tak? No, pewnie ciężko będzie Cię kontratakiem zabić, ale może. Czemu by nie? Bo teraz tak, ja sobie mogę normalnie zagrywać karty zakręć w tym momencie, czy... Tylko to, jeżeli mają Jakby z tą tą zasadą- strzałkę. Ten piorunek, tak. Piorunek One były są natychmiastowe. natychmiastowe. A wszystkie pozostałe, które mają taką strzałkę aktywacji albo kółko ze strzałką, no to te możemy tylko podczas aktywacji naszej jednostki. Czyli żebym mogła odwrócić Ciebie na stronę nieulepszoną, to muszą 4 rany Ci wejść. Okej, czyli de facto atakuję z siłą 3 Tak. plus to, co wyrzucę Dokładnie. na kości. Uwaga, i na kości wyrzucam 0, czyli z siłą 3. 3 rany. Tak, bo Ty nie masz tarczy. Dobra, i teraz przychodzi na mnie kolejka. Tak, Ty tutaj miałeś 9, ja mam 9 w wypadku harpii. No i, czyli tak, ta karta może już zniknąć. Tak jest, to jest już zużyte. Słuchajcie, w wypadku harpii problem polega na tym u mnie, że nie rozstawiłam się dobrze, bo braknie mi jednego oczka, żeby do Ciebie dolecieć, więc lecę sobie, przynajmniej jeśli chodzi o te jednostki, więc no nie pozostaje mi nic innego, jak lecieć na gryfa. Nic innego. A zatem 9 ruchu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tak. Zwrócę. A tak. Tak, bo tutaj dokładnie, żeby sobie tam wycelować, zabraknie mi jednej, jakoś to źle przeliczyłam. Okej, harpia atakuje z siłą 3, moja harpia. I ona ma możliwość powrotu, skąd wyleciała, co jest bardzo, bardzo jakby fajną rzeczą. Więc teraz zagram sobie wzmocnienie do Magic Arrow. Ja potrzebuję zadać Ci przynajmniej 4 rany, bo tutaj nie ma, a Ty już masz 3. 3 już są. I mówiłeś, że 8, Czy żeby... jeszcze 5 ran potrzebuję. Jeszcze 5 ran. Czyli de facto wypadałoby wzmocnić 3. To może zrobimy tak, że wykorzystam sobie koronę. Wzmocnimy o 2. Wzmocnimy o 2, co spowoduje, że tutaj mam 3 rany dla Ciebie, plus 3 z tego, co już daje 6 i kwestia... Czyli na ten nie moment dostaję obniżę. 3 z zaklęcia. Tak, dokładnie. Czyli tak naprawdę odwracamy już w drugą stronę. Już go osłabiłam i teraz zobaczymy, I mam co ja 2. tutaj wyrzucę z moich kości. No 0 nie jest złym wynikiem, aczkolwiek Czyli... można by było lepiej, czyli ginie. Tak. Dokładnie. No i gryf. Udało się. Moja harpia Niestety, jest żądna krwi. miał pewien cel, dlaczego Czekaj. tam był. Tak, domyślam się. I ponieważ ona ma te opcje powrotu, no to wracam na te swoje ustawienie niezbyt sensowne. No ale nic, bo nie mogę wrócić na inne. Można zostać na tym, na którym byliśmy. A wiesz co, no to dobra, to ja myślę, że zostałabym, chociaż poczekaj, jak się aktywują jeszcze 2 słowa, dwa momenty zastanowienia. Teraz będziecie aktywować ten mag, to jest jakiś mag, W czarodziej, tym momencie tak? tak.
Okej, dystansowo. zostawię ją tam. To są karty, które użyłam, więc mi spada i użyłam też korony, Tak. więc też spada No mi ta. dobra, no to ja kosteczka. wtedy moim zlotem, jego jest kolej, zaatakuję. Myślę, że A czekaj, bo ja mam spróbuję. 8. A, To nie ósemeczka. powinnam Tak, ja? nie, Jednak 8 nóżka. się ruszy szybciej, Dobra, zgadza czyli się. Minotaur jednak. Tak. Dobra, Minotaur ma 8 ruchu i teraz Minotaura w sumie nie liczyłam. Raz, dwa, ale musi ominąć, bo on nie lata. Czyli powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Nie, nic tu nie podziała za bardzo, ale gdzieś się przestawię. Słuchajcie, gdzie się przestawię? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. No, tak dość ryzykownie się wystawiam tam, ale niech już idzie. Skoro jest tutaj do bicia, to niech już idzie. No to teraz sprawia mi nowy problem. No tak, Ale mamy dobrze. sobie sprawiać problemy. Dokładnie. Nie zmieniamy planu. Zilot Okej. dalej planuje tak. zaatakować Evil Aya. Dobra. Ja tego nie będę wzmacniał ataku, więc mam 4 ataki. Jeżeli masz coś do Nie obrony, zmieniło się u możesz mnie nic od tamtego momentu, więc Teraz tak. nie wyczarowałam obrony. Jednostki strzelające Tak. mają jeszcze to do siebie, że jeżeli cel jest oddalony o więcej niż 8 pól, wtedy ponoszą karę. I w tym przypadku rzucamy 2 kośćmi i wybieramy gorszy Gorszy wynik. wynik, dokładnie. Okej, no to zdecydowanie gorszy to jest -1. Tak, czyli 3 Aż ataki. szkoda tego +1. No troszkę tak. Dobra, 3 ataku, ja mam tutaj 2 rany, wchodzi 1 atak wciąż w moją tarczę, więc zostają mi 2, a więc na pewno przekręcam. I przechodzi 1 rana. Dokładnie. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Dobra, czyli tutaj jest ta 1 i on kontratakował już. No i teraz nie będzie kontrataku, no bo na To powinno odległość być się... po turze gryfów, powinno A, przejść tak, zmiana, żeton. dobrze. 8 była, 7. No ja nie mam 7. 7. To Mam- była już mam moja. 6. Dalej przechodzimy na kolejne inicjatywy, to jest wszystkie i tutaj mamy właśnie sytuację, kiedy twoja i moja mają razem wszystkie i Więc żeton jest po twojej stronie. Dokładnie, więc bierze. Dokładnie. Czyli Meduza się bierze do pracy. Meduza strzela. Powiedz mi teraz tak, do kogo ja bym mogła? Wiem, że ten gość, którym przed chwilą się uaktywniłeś, to on jest dość dużo, ma tam życia, Tak, prawda? zgadza się. 5, ma jedną tarczę, no okej. Poza tym stoi tutaj przed nim, to jest ten? Tak. To Czyli jest de facto, mój dwie tank. tarcze. Tak. Twój tank. No ale kiedyś trzeba go napocząć. No niestety. Tak samo jak Dobrze. ja tak będę musiał się zmierzyć z tym Minotaurem. Nie za dobrze, że nic tu specjalnego nie mam. Czyli tak, mogłabym strzelić po prostu z siłą 4 i wtedy przebiję być może się na 2 rany. A jeszcze ten taki, Pikin, halabardier. czyli on ma jedną, dobra, to spróbuję może jednak do niego wycelować. I też z karą, no bo zdecydowanie za daleko. Więc zobaczymy, jaki ma cel Meduza moja. No tak, to 0 jest gorszym wynikiem, czyli de facto strzela z siłą 4. 4. On ma 1 pancerza, więc dostaje 3 rany, 2 na jedną stronę i 1 rana przechodzi na drugą. O, fajnie. Czyli jeszcze przeżył. Dobra, czyli ja oznaczam, że Meduza się aktywowała i tutaj też kontrataku nie ma. Tak. Okej, teraz moja 6. Mam wrażenie, że za szybko wstrykałam się z kart, ale jakby nie było, Gryf zginął, więc... No jakiś niestety tam trzeba. cel. Ja też teraz planuję zaatakować, bo Osiągnięty. wzmocnię sobie kartę, dostanę Okej. 2 mocy i użyję do zaklęcia. Czyli U. mam 3 rany i Dobra. wybiorę sobie Minotaura. No tak, po co tam polazłam do przodu, no to mam. Tak, więc 3 rany na Minotaura, bo magia ignoruje pancerz po prostu. Okej, 3 rany na Minotaura po prostu. Poczekajcie, gdzie te rany 3 jeszcze do tego, to nie jest dobrze. Więc jeszcze zipi po tej stronie mocniejszej. Okej. Teraz jest po Twojej stronie. Przechodzi, tak? Jak się skończy jego tura. Okej, dobra. Jak wszystkie szóstki się aktywują, wtedy przekładamy token. Dobrze, czyli ty masz jeszcze jakąś szóstkę? Tak, On w masz. zasadzie on się jeszcze nie ruszył, bo teraz po prostu w jego aktywacji rzuciłem zaklęcie, więc on porządku. jeszcze ma ruch, więc raz, 2, 3, 4, ja sobie podejdę i zaatakuję I z bliska. Minotaura. Tak, Okej, czyli ty masz ile tu ataku? 4. 4. O, masz. Dobra, czyli 4, 2 wchodzą I w dwie rany tarczę i 2 rany, tu mi brakuje jednej, czyli zostanie mi jedna na drugiej stronie. Dokładnie. Nie podoba mi się to, ale będzie kontratak. Będzie.
bo skoro podszedłeś, to zostawmy, tylko że będzie kontratak z gorszą zdolnością, a mianowicie mogę rzucić kością, tak? I jak wyrzucę sobie -1, ale to jak atakuję, czy jak jest Gdy kontratak? atakujemy, bo jest Dobra, top. czyli nie rozpatruję. U mnie też miałem ten, że mogłem sobie przerzucać zera, ale wolałem zachować Nie przerzucać, zera. bo mogło tak, być gorzej. w tym Dobra. przypadku jednak wolę mieć tą jedną ranę pewną niż tą jedną ranę mniej na Minotaur. No dobra, no to Minotaur atakuje, czy raczej kontratakuje z siłą 4. Tak, zgadza się. Tak po prostu. Ja też nic nie dokładam, więc można śmiało uderzyć. No dobra, no to 4 w wypadku twoim. Ile mam to do przebicia? Bo nie wiem, Też na ma, którego mam patrzeć. Dobra, czyli też ma 2. 2 pancerza. No to z 3. 3, czyli dostanie Słabo. jedną ranę. Słuchajcie, no system liczenia jest jakby bardzo prosty, jak widać, bo to jest kwestia tylko tego, co wyrzucimy z 3 wartości, jakie są na kostkach, bądź kości, zależnie czy to jest strzał z karą, czy też nie i ewentualnie czym wzmocnimy. Tak, wszystkie szóstki się ruszyły. Tak, wszystkie się ruszyły, przechodzimy do piątek tak. i teraz będzie po Twojej stronie. U mnie nie ma piątek. A to ja mam A piątek. nie, ja mam jeszcze jedną szóstkę. Masz jeszcze jedną szóstkę. To ile Ty tych szóstek miałeś? 2. Ale nie Szóstka, aktywowałeś się nim strzelając do mnie? On strzela. A to jeszcze miałeś inną Ja mam szóstkę? 2 strzelców. Okej. I jeden jest tam. Czyli wcześniej strzelał, dobra, no to Dobra, wykończ mnie. to jeszcze on został. Ale że się proszę, ale On coś jest innego. bardzo dobry, on dobrze atakuje, ale tylko nieopancerzone cele, więc on się Dobrze, zajmie dobrze. harpią. okej. On może 2 Harpią razy zaatakować powiadasz. ten sam cel. Tak. No dobra, to strzelamy w harpie. -1, czyli za 1. 2 kości. No nawet jeżeli rzucałbym z drugą, to i tak jest 2. Czy Wy to widzieliście? Czyli jedna rana dla harpi. Dobra, jedna rana leci. I on może 2 razy zaatakować ten sam cel, jeżeli nie Ach, jest paskudny do niego. stwór. 2. Dobra, to są Dobrze. zera, więc lepiej. I teraz ile? 2. 2 rany jeszcze dodatkowo. No tak, Czyli ja mam tu odwracasz. 0, no niestety, bo mam 3 życia. O, fatalnie, bo harpia ma fantastyczną zdolność tego powrotu, no ale okej, dobra. Dobrze, no i nie ma kontrataku, słuchajcie, no bo tak jakby nie da się. Na odległość, czyli przychodzą teraz piątki Tak, do mnie, tak teraz wygląda? piątki. Dobrze. Ja mam piąteczki 2, więc decyduję się teraz, którym, czy okiem, czy może tryglodytami. I tak, tryglodyta by szedł, więc może najpierw spróbujemy to oko, póki jeszcze zipi. I oko strzeli. Ile temu panu zostało jeszcze życia, bo on chyba jest napoczęty? 1 życia zostało. 1 życia. A ten to jest ten tank, Tak. którego ciężko. Jedną ranę tylko dostał. I jemu 1 życia zostało, tak w sensie życia, że nie, Tak, że dosłownie. odwracamy, tylko On już dosłownie jest na życia. podstawowej stronie. Jeśli jest to dla Was niezrozumiałe, jak my się porozumiewamy. No dobra, no to oko strzeli, żeby spróbować wyeliminować. Myślę, że uda się to, mając siły 3. Natomiast strzał będzie z karą, prawda? 2 kości. Bo jest to jednak za daleko. Dobrze mówię? Czy może jednak? tak, Nie, dobrze, 8, bo tak, 8 jest zgadza gdzieś się, tam na do pewno. połowy. Więc gorszy wynik wybieramy i gorszy wynik to jest zdecydowanie -1. Szczególnie Czyli- kiedy ma się 2 gorsze wyniki. A więc strzelam z siłą 2. 2. 1 w pancerz i 1 rana, więc on już nie będzie kontynuował walki. I prawdę mówiąc, taki rozwój wydarzeń mi się podoba. Dobra, czyli ja ja mam 3 jednostki, u Ciebie 5. się aktywowałam okiem. No wiesz, to jeszcze niewiele zmienia, No tak, tak. bo do finału jeszcze daleko. Więc teraz Ty nie masz piątek, więc ja się aktywuję od razu Tak, i kolejną tryglodytą i piątką. to będzie u mnie tak naprawdę wszystko. Minotaur się aktywował, a chyba zapomniałam przełożyć kosteczki. No nieistotne. Dobra, tryglodyta idzie 5 pól. A więc czy on dotrze? Raz, 2, 3, 4, nie dotrze. Na szczęście. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie dotrze. Proszę Państwa, nie dotrze, więc może się gdzieś zaczai, żeby może faktycznie tam się aż tak nie wystawiać. Ale obejść też nie obejdę. Momencik, sekundkę. Raz, 2, 3, 4, 5. No to nic nie da. No to dobra. Raz, 2, 3. Tak się schowam troszkę. No u mnie już wszystkie się aktywowały. Po tamtej stronie też już są wszystkie, Dokładnie. więc mamy koniec rundy. Na koniec rundy odzyskujemy jeden ten punkt, który wydaliśmy ekspercki i Dokładnie. dobieramy 2 nowe karty do talii. Tak jest. Dobieramy 2 nowe karty. Dobrze. I teraz tak.
co się pozmieniało, jeśli chodzi o, bo to jest bardzo żywe, jeśli chodzi o inicjatywę, u mnie w sumie leży dobrze, I wszystkie znaczniki też zabieramy. to ja sobie tak, masz rację, już od nowa. Czy ja będę teraz zaczynać, czy ty masz 7? Ja mam 7. Dobra, czyli ty będziesz startował Moje ze swoim Dobra. czarującym z daleka. Robi się groźnie, bym powiedział. Dobrze, ja zaryzykuję trochę. Zagram sobie artefakt, wybiorę dolny jego efekt, czyli dobiorę sobie 2 karty Okej. za niego. 2, okej, jest lepiej. Jest lepiej. Tak. To z kolei dla mnie niezbyt dobrze wróży. No dobra, teraz będzie ciężka decyzja. Do kogo strzelać? Od wyboru, że tak powiem, do koloru. Nawet kwestia odległości nie stanowi problemu. Zobacz, jak pięknie Ci się porozstawiałam. No. No, Który Ci się podoba najbardziej albo najmniej? wybierzmy. Żeby Dobrze, Evil Aya. Ja Wiedziałam, myślę, żeby nie było, że Ci pozbyć się puszczam figurki. oko. Tak zrobimy. No dobra. Czyli tak cóż. naprawdę tutaj niewiele potrzeba siły i wiesz, raczej. rady, żeby nie żył. Ja żeby moje mu oko nie żyło. pomagam w ataku, raczej nie potrzebuję pomocy. No to 2 kości. -1 to 3 rany. 3 rany mimo wszystko, bo i tak atakuje 4. No, aż tyle nie potrzebuję, żeby zginąć. Tak właśnie podejrzewam. Dobrze, więc oko odfruwa i już nic z tego nie będzie, ale było 5, więc nie tak na początek. To teraz ja, tak? 6. Zatem myślę sobie, że kurczę, no to jest takie... czyli tak, ja zagram sobie swoją kartę jakby poziomu, ponieważ ma błyskawicę, to od razu rozpatruję, czyli dobieram do 3 kart. Dobieram do 3 kart z mojego deku i jeśli są tam jakieś karty specjalne, czyli takie, wiadomo, że ich nie ma, bo nie osiągnęłam 4 ani tym bardziej 6 poziomu, więc to jest jedyna, więc ich nie będzie, ale jak będą tam zaklęcia, to zostawiam je sobie na ręce. No i mam, ale to zostawiam wtedy wszystkie, czy wybieram Wszystkie. jedną? Jak Zostawiam dobrze wszystkie. pamiętam, chyba wszystkie zaklęcia, które Dobra. znajdziemy. Dobrze, wspaniale, Tak. bardzo mi się to podoba, więc te karty już odrzucam, zagrałam i teraz ona była zagrana z błyskawicy, więc teraz mogłabym zdecydować, co tu robić. 6 mam 2, mam Minotaura i mam Harpię, która sobie stoi Też. tutaj. No to Też może, mam 2 6. może rozumiem. I teraz Twoje 2 szóstki to są które? Ale ty token ciągle po mojej stronie. Dobrze, czyli tak naprawdę Ty się Tak, aktywujesz. czyli moja 6 będzie pierwsza. Okej. Dobra, a Tak, powiedz tak, mi bo się teraz, wszystko nie zgadza. bo ja teraz za szybko zagrałam. Nie, było błyskawica na karcie? Była To błyskawica, można, czyli można w mogę. dowolnym momencie. Dobrze, Jeżeli dobrze, jest z w porządku. błyskawicą, to jak Okej. najbardziej wszystko się zgadza. Okej. Teraz tak, no to ja zdecyduję się, że Marksman póki jeszcze żyje. Będzie strzelał do Harpii, bo coś czuję, że tam może na coś czuję, że prędzu. Minotaur się do niego zakrada. Okej. Znaczy 4, 5, 6. Niestety jest kawałek poza zasięgiem. Czyli Więc skarb. 2 kości. Na całe szczęście. Minus -1. 1, czyli 1 rana. Cudownie. Harpia dostaje 1 ranę. Tak. I jeszcze jeden atak. To jest ten, który dwukrotnie? Tak, to jest Czy ten ty dwukrotnie po prostu strzelający. masz? Ojoj. On ma to w ataku. No, 0, to 0. czyli 2. Czyli 2 rany. Tak. No to czyli bardzo źle. Udało mu się. No. Harpia To pokonała. bardzo źle, bo ona miała coś tu jeszcze podziałać. Nic nie podziała. Mamy teraz remis, tak? Co do ilości strat. Przynajmniej No, jeśli w chodzi o zasadzie to jednostki. Wyszliśmy na równo. Dobrze, czyli teraz po kolei moja. No to wyboru nie mam za wielkiego, bo został mi tylko Minotaur z aktywacją na poziomie... A nie, Meduza jest jeszcze. Dobra, mam Meduzę jeszcze i w sumie Trygodytę. Dobra. To daj mi sekundę. Teraz tak, jak sytuacja wygląda? Ten tank jest nieruszony. Ma 1 ranę. Ma 1 ranę, coś już mu dałam. Ten jest też taki dość On trudny, jest wytrzymały. wytrzymały, a tamten w narożniku... No gdzieś On dalej. jest słaby przeciwko opancerzonym. Więc generalnie jak coś nie ma pancerza, to jest dla mnie dobrym celem. W innym wypadku jest raczej ciężki do pokonania. Myślę, że aktywuję Minotaura teraz i zróbmy tak, że no...
chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że zaatakuje pana obok, czyli tego twojego tanka. Ile jemu tam zostało jeszcze do odwrócenia? 3 do rany. odwrócenia. 3 rany, przy czym muszę się przebić przez 2 pancerza. A z tej drugiej strony też ma 4 Tam ma życia? też 4 życia, ale Dużo. mam mniej siły. Jest wolniejszy. Ma mniej siły i jest wolniejszy. No nie jest to specjalnie pocieszające i będzie kontratakował. No ale nic, no trzeba jakoś sobie z tym radzić. Czyli, co ja bym tu mogła zrobić? Minotaur atakuje z siłą 4 normalnie i nie będzie tutaj żadnej kary, bo sobie stoi obok. Siła 4, muszę się przebić, więc zostaną teoretycznie 2, zakładając, że nie wyrzucę -1. To taka matematyka szybka. Więc zostaną 2, tu masz tu 1, czyli tak naprawdę braknie, żeby odwrócić, więc wypadałoby go wzmocnić. No jakby na 2, to by wystarczyło, tak? Czyli jeśli ja wzmocnienie dam na 1 i dam 2 rany teraz, 2 rany. a najlepiej, żebym dała jednak 3. Tak, jest też taka opcja, bo znowu tam ten punkt wrócił i możemy go wydać. Tak, dokładnie. Więc wydam tę koronę, Czyli dostanie 3 rany. wzmocnię, tak, dokładnie, wzmocnię ten swój czar, odwrócę już teraz tymi ranami. Jak zagram sobie tą wiedzę, to ta karta mi wróci z powrotem na moją rękę, a więc te spadną już do kart odrzuconych, czyli tak, to już wykonaliśmy, ja teraz mam tylko rzucić kostką, gdzieś tam powędrowała strasznie daleko. Atak 4, kość 1 i oby nie -1. I to spowoduje, że może, nie przybije się i tak, więc może mam szansę na zadanie 2 lub 3 ran. Dobra, a czy ja jeszcze coś mogę podbijać? Oczywiście, Nie, jeżeli czekaj. mamy, tylko zaklęcie już było użyte. Zaklęcie już było użyte, więc zaklęciem już nie podbiję. Dobra, to rzucamy +1. Wspaniale, no czyli brakło 1 rany, żeby go zabić. Ile raz będzie ran? 5. 4 4. plus ta, czyli 1, 2 wchodzą w tarczę, zostają 3. 3. No. Więc brakło mi 1, żeby Tak. go zabić. No to widzisz, szczęście w nieszczęściu. Ale tak, aktywował się, więc oznaczam i teraz Ty kontraatakujesz, bo jeszcze żyjesz. Dokładnie. Biorę sobie kostkę jedną i robimy. Że też te moje czary takie słabe. -1, 2. -1 to jest Twój rzut? Tak, Tam? tak, zgadza się. Ten Czyli -1. dostaję 2, 2, czyli pancerz, czyli 0, czyli 0, bo w pancerz wchodzi. Dobra, No i to oznacz kontratak sobie zrobiony. kontratak. Okej, To teraz moja 6. tak jest. Nie mogę atakować Minotaura, bo jak ja zaatakuję Minotaura, to on mi odda i już mi nie będzie. No odda Więc Ci, tak, zdecydowanie. spróbujemy Idziesz troglodyta. do troglodyta. Tak. A on tu sobie grzecznie wcale się nie napraszał, nawet nie zaszeleścił. Nie, tam Przyglądał się zakrada zdarzeniu. Dobra. Tam powoli się zakrada, nigdy nie wiesz, kiedy Spodziewałam się chcecie tego, że tu zaskoczyć. przyjdziesz, no i może i dobrze. Weszłem w pułapkę. Okej, no to Dobra. atakujemy. Atakuje- -1 znowu. Cudownie. 2. Cudownie. Dobrze. Czyli tak, masz do przebicia się przez jedną tarczę, a więc dostaję 1 ranę. Tak? Tak, dokładnie. Zgadza się. Ja jeszcze de facto Zrobiło się mogłam groźnie. coś zagrać, prawda, z obrony. No ale w sumie i tak nie wyszło źle. Ale nie zagrałam. Dobra, czyli tutaj kontratak będzie na 3. I zobaczymy co jeszcze. I ja sobie dołożę 2 obrony. Okej. Użyję wzmocnienia. Ja wolę, żeby przeżył. No, czyli warto, żebym kontratak wzmocniła, ale czy ja mogę teraz czarem wzmocnić? Jeżeli ma błyskawicę, to tak. Jeżeli ma błyskawicę. On jeszcze będzie miał też swoją turę, więc Dobrze. jeszcze będzie miał okazję go pogryźć. Będzie miał, tak, no ale no, mam nadzieję, że dotrwa do tej tury, bo No, jeszcze już. chwilę to zejdzie, na więc pewno dobra, dotrwa. ja rzucam. Ja rzucam, żeby nie tracić czasu, jest 0, czyli de Czyli facto byłoby 3, trzy. a więc wbija się tutaj te Mam 2 trzy. w tarczę i... Dokładnie, nic bo nie miałem przechodzi. 4, tak, bo teraz Nic miałem nie 4. przechodzi, dobra. Znaczy No. nie jest to dobrze, ale trudno. Obroniłeś się, w końcu po to zagrałeś. Okej, czyli tu mamy kontratak, to teraz wraca do mnie na 6, czyli Tak. meduza, no. Trochę szkoda mi, żeby tam dziabać meduzą i jego, bo ona coś więcej może. No i dobrze, co ona więcej może? Czyli tak, co mi zostało? Tamten pan, który jest nienapoczęty, że tak powiem, znów. Tutaj zostało życie 1 do zabicia plus 2 tarcze, czyli tak naprawdę 3 3 rany, obrażenia potrzeba i pod warunkiem, że nic nie zagrasz na Tak. obronę. No to
no to nie jest jakoś ani dużo, ani też mało. I teraz tamten też nic, on ma 1 tarczę, 2 życia, więc jest 0 taki tarczy, raczej... tamten. Który to jest? To jest ten. A 0 ten. tarczy, 2 Aha, bo życia. ten wrócił, no jasne, że tak. 0 tarczy, 2 życia, więc jest rzeczywiście taki prosty, to może by w tego tutaj spróbować, tym bardziej, że on jest ulepszony. Oboje są ulepszeni jeszcze do tego, więc trochę to czasu zajmie, zanim coś mogę podziałać. Wyceluję sobie meduzą jednak w tego naprzeciwko. Będę na pewno z karą, bo to jest za daleko. Tak. I co ja mogę tu wzmocnić? Coś mogę wzmocnić, nawet aż się prosi, czyli tak, 2 rany. 2 rany bym zadała na już, czyli 1 by została, bo 1 przez tarczę przejdzie. Zaklęcie 1 na rundę. A, ignoruję. Tak, ale 1 na rundę zaklęcia. 1 na rundę zaklęcia, Tak, czyli ja już ja nie już mogę, Magic bo jest Arrow wciąż ta dostałem sama teraz. runda. Tak. Dobra, przepraszam, okej. To nie wzmocnię. To tak, meduza atakuje z siłą 4, to wiesz co, to ja może jednak w niego. Sorry, że tak Dobra, mieszam, dobra. ale tak, przypomniałeś mi rzeczywiście z tymi zaklęciami. Tak, bo knowledge'em był przywracany z powrotem. Magic Tak, Arrow. tak, dobrze. Czyli tak, atakuje z siłą 4 podstawową, natomiast tutaj nie będzie kary. Nie. Tutaj nie będzie kary, więc kwestia, żeby nie było -1. I może fajnie by było, żeby nie było też... No dobra, z mocą niech zaatakuje, skoro jemu tam 3 potrzeba, żeby... Coś robisz? Nie dokładam. Nie dokładasz. No, jest -1 oczywiście, ale -1 Starczyło. powoduje, że i tak nie żyje. No Zresztą dobrze. też łatwo można prześledzić, jak zobaczysz co z odrzuconych kart, to chyba w pierwszej rundzie też było zagrywane zaklęcie. Było, Tam tak. powinno być. Jeżeli tak jest. Znaczy, było Jestem, zagrywane, a drugie bo było Magic cofnięte. Arrow mi wrócił na rękę. Tak, tym. tak. co A widać. później był cofnięty, masz więc rację. tak, to jest druga runda, więc dwa razy było zagrane. Wiesz, tak się koncentruję mocno. Ja już się przez chwilę zacząłem zastanawiać, czy ja się nie Czy nie za zakręciłem, dużo, wiesz? czy nie za dużo tych zaklęć ten mag No przypadkiem rzuca, no wiesz, wczułam się w rolę. Dobrze, czyli ja mam aktywowane 6, to teraz Tak. lecimy sobie do 5. Ja już mam wszystko aktywowane. Ty już masz wszystko tak. aktywowane, czyli został Czyli mi jeszcze są to tak naprawdę troglodyta, który stoi sobie tutaj i w zasadzie co, no może podejść i on podejdzie o 5. No podejdzie, no po co ma tutaj sam tak, 1, 2, 3. 4, 5 i tak go ustrzeli, gdzie by nie stał. Tylko Dobra. kwestia tam pewnie policzenia odległości, czy może z karą, czy nie z karą, ale ja nie będę się czaić. 5, 6, 7. Gdzie bym Nie ma musiała kary. stać? Nie ma kary. Nie ma kary, a gdzie by musiała stać, 9 żeby pól była? od, ale wtedy A by to nie za dobił. daleko. To no by już właśnie, nie dobił. To za daleko. Dobra, czyli znowu wracamy. Tak, wszystkie. Sprzątamy Wchodzą kostki. te rzeczy, które są do posprzątania. Dobieramy 2 karty. Moje to są niestety ostatnie, bo Kurczę, za dużo kart no. nie zdobyłem. A ja zdobyłam sporo, ale Jezu. myślę, że ja sobie bym skorzystała, bo to mogę wykonać w dowolnym momencie. W dowolnym momencie. Czyli mogę tak. teraz. Tak. Ja to samo sobie zdecyduję, że zdobędę sobie pozytywne morale. I rozumiem, że to morale już odrzucam, Tak. bo ono jest do wykorzystania raz, a więc to Okej, morale, wybiorę słuchajcie, sobie pozwala tą mi kartę. odrzucić jakąś liczbę kart z ręki i dobrać tyle, ile odrzuciłam z mojej talii, więc tak to uczynię. Tylko jeszcze potrzebuję dwa momenty zastanowienia się. No wszystko by się przydało, tak naprawdę. Okej. Czyli teraz tak, ty zaczynasz, czy ja zaczynam? Ty zaczynasz, bo masz 7. Poczekaj, bo szóstki, myśmy na szóstkach mieli remisy i powinno być po twojej stronie. Ale i tak zaczynasz, bo masz 7. Tak, Inicjatywy. bo mam 7, zgadza się. Dodam sobie plus... O. Tak. Ja sobie zagram atak, wzmocnię go, plus 2 i nim zaatakuję meduza. Tak, taki plan. Chyba przesadziłem z ilością siły, ale może nie. Zobaczymy. Dobrze, czyli teraz ja się muszę zastanowić, czy ja rzeczywiście bym chciała coś tutaj podziałać z ochroną, bo to jest jedyny moment na to. Czyli z jaką siłą mnie będziesz atakować? W tym Dużą? momencie ma 6. 6 siły. Tak. Dobrze.
6 siły, czyli na pewno obrócisz i tam jeszcze zostaną tutaj jeden, tak? Jedna rana po drugiej stronie. To jest sporo. Dobrze. No nie chciałabym tej meduzy stracić, bo ona taką ma całkiem fajną moc i przede wszystkim strzela z daleka. Więc to jest fajne, ale zostawiłam sobie nie do końca to, co powinny nam była. Zróbmy tak, że nic nie zagrywam. Okej, dobra, ja będę bardzo chciwy. Tak, bo ty będziesz rzucał 2 kośćmi. Tak, I a za wybierzesz chwilę będę jeden. rzucał jedno. A za chwilę jedną. Zagram sobie tą kartę morale, którą dostałem. Ona pozwala Okej. mi ustawić jedną kość na +1. Za drugą będę musiał rzucać. Dobrze. I +1, czyli jeśli wyrzucisz +1, to wybierzesz +1. Tak. Czyli teraz, jeżeli rzucę +1, to będę miał bardzo dużą szansę, O, że rzeczy. zabiję całą meduzę. No właśnie. Dlatego postanowiłem zaryzykować. Kurczę, no to może jednak te błogosławieństwo zagram, ale to oznacza, że już nie zagram czaru. No cóż za decyzje trudne, bo to będzie ten czar na rundę. A jak jeszcze wzmocnię, to już nie ma sensu wzmacniać. Dobrze, czyli tak, jeśli zagrywam ten czar i na przykład go sobie wzmacniam, ten by wystarczył tak naprawdę Dobra, chyba, nie? to Ignoruję jest po tak. prostu, a zignoruję też Oczywiście, to? że znaczy się, to jest tak jakbym 0 wyrzucił. No właśnie, czyli Tak. ja nie muszę go wzmacniać. Tak, nie Dobra. musisz. No to- To ma 2 efekty. Jeżeli rzucamy to dla siebie, to chcemy to wzmocnić. No tak, Jeżeli tak. chcemy rzucić to na przeciwnika, żeby mu w cudzysłowie pomóc, Mhm. no to wtedy ja ignoruję po prostu wszystkie wyniki z kostek. Czyli jeżeli bym rzucił +1 Ale ten czy też -1, Ustawiany. to oczywiście, że tak. To jest tak jakby Bo tej on kości i i tak tej kości nie było. nie było. Nie dodajemy Dobrze. wartości z kości do rzutu. De facto nie mogę mieć -1, Nie jestem ale nie mogę mieć zadowolona. +1. Nie jestem zadowolona z tego Teraz obrazu na sprawy, pewno no ale przeżywa. ratuję meduzę. No okej, no to tak naprawdę wynikiem wtedy jest moim jest 6, czyli po prostu. obracam z jedną raną, jak Tak. liczyłam wcześniej. Tak. Dobra, obracam z jedną raną, no i ona nie będzie miała kontrataku, bo stoi sobie za daleko, więc nie dokładamy kosteczek i to jest Twoja aktywacja 7, Dokładnie. więc przechodzimy do moich 6, tak? Mhm. Dobra. Minotaur powinien teraz zadziałać. Raz, 2, 3, 4, 5, 5 i 6 stanie sobie powiedzmy przed nim. Mhm. Bo masz, przesuniesz? tutaj Dziękuję Ci. jest. Dobra, czyli Minotaur wykonał aktywację, Tak. no to uderza z siłą 4 i uderza bez żadnej kary, czyli co mi tu się wzmocni, ale ja nie będę mogła nic więcej zagrać. Mhm. No to tak, oczywiście, że uderza. No to z siłą 3. 3. Wystraszył się Dwie rany. jednak, tak. Podbiegł i się wystraszył. No, ale To okej. taka moja zachęta, teraz ja mogę sobie skontratakować raz. Czyli Ty teraz, tak, kontratak, dobrze. Mhm. Przeciwko przyległym nie mam kary na tej Okej. ulepszonej stronie, to jedną kostką. O nie. O kurczę, +1, O 5. nie. O nie! O nie, w to Minotaur wpadł w pułapkę. O nie! Dobra, czyli 5, 2 przyjmuje, Mhm. czyli zostaje 3, no to on nie żyje. Tak, To mi się nie podoba. niestety. Po co Ja tam? już, No to jak już mogę odzyskać. jeszcze tak podpuściłem niedobrze. Ech, Tym Dobra. strzelcem bym próbował trafić w troglodytę mhm, za 2, czyli 1 rana mhm. i drugi atak. Ale poczekaj, jedna rana, która tylko. wchodzi w pancerz, czyli bez ran. Tak? A za 2, dobrze. Ty już liczysz do przodu. Tak, Czyli jedna tak, wchodzi. tak, 1 rana. I teraz drugi I atak. jeszcze jeden atak. 0, czyli 1 rana. Czyli jedna rana, czyli de facto wchodzi, Na ale on drugiej już jest na stronie i drugiej 1 stronie. rana. Mhm. I to jest Twoja aktywacja 7, Dokładnie. więc przechodzimy do moich 6, tak? Mhm. Dobra. Zatem tak, atak z siłą 3. Rzucam 2 kostkami, bo będzie niestety z karą w moim wypadku, bo no właśnie, wiecie co, no chyba jednak w tamtego pana, bo Tamten tutaj, szybko zginie. tak, bo tutaj to mam marne szanse cokolwiek zrobić. No coś tam może zrobię, ale on ma jedną tarczę, no właściwie... Nie, on ma 0 tarczy. Tamten. Nie, mówię Tu, mówię o tak. tym panu. Ma jedną tarczę do przebycia, on życia ma dużo 5, życia i dużo zabawy z nim. Więc tak, więc dość dużo zabawy, a może warto by było wtedy
inaczej tak sobie rozplanować. Czyli tak, strzelam w tamtego, wybieram gorszy wynik. Ja mam siłę, proszę Państwa, 3, więc szału nie ma. A jemu brakuje 4 do kompletnej śmierci. 4 do kompletnej śmierci, więc Więc no wiadomo, jaki wynik jest potrzebny. Uwaga, czarujemy. Jaki mój mag jest silny w czarach. Uwaga, mam musimy 0, bo gorszy muszę wybrać. wybrać gorszy Dokładnie. wynik. Ach, no ale dobra. ale było bliziutko. Było bliziutko, dokładnie. I Dobra, jedna rana. czyli kontrataku nie będzie, ledwo zipi, no ale tak blisko. Czyli tryglodyta mój na koniec, Aha. z racji tego, że ma 4 teraz, jeszcze się aktywuje i on ma... I jeden ruchu mu zabraknie. To właśnie, on nie dojdzie. No, to nie tak miało wyglądać. Zginął. Wiem, potknął się prawdopodobnie o tę wielką czaszkę, kamień, tudzież, no tak, tudzież jakiś tam konar, albo po prostu o źdźbło trawy. Jakkolwiek, słuchajcie. No dobrze, no to przesuńmy go tam gdzieś obok. No i jeszcze są mu 4. Tak, jeszcze. Gdzie No kolor? dokładnie, jedno braknie i tak słuchaj, machnął, ale nie domachnął. Dobra, takie życie. Sprzątamy. Kończ waść. No ja już nowych kart nie dostaję. To nie zużyłam, więc dobrze i ja dobieram sobie 2 zgodnie z... się obstawiłam tym. Ja myślę, że kurczę, ten troglodyta. Dobra, pozbądźmy się troglodyty. Bo może mi to sprawić problem. Raczej rzut jest formalnością w tym przypadku. Raczej tak. Tak. Atakujesz z siłą. Mhm. 4, on ma tarczy 1, życia mu zostało 1, Schodzi. więc schodzi i stawia się tutaj. No i teraz... I co, teraz ja. Tak. Ty masz 6, Moja 7 się aktywowała, masz 4. Tak, Czyli tak, ja mam dopiero 5, jedną jedyną meduzę. No to pozostaje mi wyrzucić wszystko, co mam. Mam tyle kart w ręce, jestem takim czarodziejem, a wcale nie aż taka silna. Dobrze. Gdzie te wzmocnienia? Gdzie te wzmocnienia, dokładnie. Została mi jedna jednostka, więc może warto byłoby ją podleczyć, chociaż ta jedna rana, no to też nie jest warta tak naprawdę tego, żeby zaraz tutaj zaklęcie rzucać i pozbawiać się, ale jakoś tak średnio mi się to wszystko poukładało. Więc zróbmy tak, zaatakuję meduzą, no bo mam tylko meduzę, proszę Państwa. Ona atakuje z siłą 3, wzmocnię sobie tę siłę plus wzmocnienie na 2, czyli 3 rany 3 już rany. teraz wchodzą i ja tu Czyli sobie tą odwracamy koronę go. wykorzystam, tak. I rzucam 2 kośćmi, bo karę mam, bo jestem za daleko i wybieram tradycyjnie gorszy wynik, więc tutaj nie ma. No to gorszy to 0, czyli tak naprawdę 3. 2. Dobra, i oznaczam ją, że... Mi tutaj został się marksman. Marksman będzie strzelał. 2 kości, wybiera gorszy. -1, czyli 1 rana, ma 1 pancerza, więc nie zrobił nic. Wchodzi. I drugi raz -1, więc znowu nie zrobił nic. No to widzisz, tak sobie trochę wykrakałeś, że Ja znam się końcówkę. nic nie zadziało, natomiast no, Okej. znasz też rzuty. Dobra, czyli ty już się poaktywowałeś cały? Tak, zgadza się. Koniec rundy. Ściągamy od nowa. Dobra. To ja mam jeszcze jedną kartę. Okej. Dobrze. No to zaczynasz. No cóż, atakujemy. Meduzę. Minus jeden, -1, to bardzo 2. dobrze. 1 rana. No, Dobrze, dla- czyli jedna rana sobie wchodzi, Tak, okej? dokładnie. Mhm. No i tura meduzy. Okej. No to co, no zostało mi chyba to Inferno. Daj mi jeszcze sekundę, bo tutaj, no mogłabym dobrać kartę, ale już nie mam z czego, bo mnie się talia też skończyła. Trochę zapomniałam, że ty jesteś też w sumie bez, nie dobierasz Tak, ja już chyba drugą turę nie dobieram karty. kolejną turę kart. A karty, które mam, niespecjalnie mi właśnie I teraz pomagają tak, w rozgrywce. Powiedz mi, tu masz 5, czy masz 3 rany i jedna tarcza, czyli 4, żeby Cię zabić. Mhm. Ja mam atak po prostu podstawowy 3 z karą, czyli standardowo rzucam i zobaczymy, co się wydarzy, słuchajcie. Plus No 1, 0, 0. czyli 3. 3, czyli dostanie kolejne 2 rany. No to Tak, bo obydwu jedna zostało zatrzyma jedno się na życie. tarczy. No i teraz został mi marksman.
No i on będzie atakował. Jeżeli jakimś tak. cudem nie wyrzucę -1 jak w poprzednim, to może coś z tego wyjdzie. -1, czyli jedna rana, mam pancerz, więc 0. I druga -1, także jak ja mówiłem, tak jest. Także to nie jest nic, czego się nie spodziewałem. To jakiś znowu byłby koniec rundy. Szeroko pojęte szczęście mi sprzyja. No ja nie dobieram kart już, bo U mnie też ich nie mam, samo. natomiast ściągamy. Zostaje ta meduza. Czyli znowu wróciłoby do Tak. tury z Ilota, Dajesz. Zobaczymy, co który mi zrobi. rzuci 2 Jak kości. bardzo mocno. -1, czyli 2 rany, znaczy się 2 obrażenia. 2 obrażenia, jedno Jedna wchodzi, rana, tak. jedno się zatrzymuje. No dobra, no to zagram Inferno, na które się czaję już od jakiegoś czasu i co? I czym ja mogę to Inferno wzmocnić? Czymkolwiek, a chciałabym wzmocnić na 4 kości, bo ja też nie mam za bardzo szczęścia do tych rzutów, więc de facto potrzebuję zagrać jako 2 wzmocnienia, tak? 2. To będziemy mieli Bo teraz plus potrzebuję- 2 mocy, to A mamy nie, to poczekaj, bo potrzebuję wtedy 4. 4. Tak, to musimy 4 mocy Ojej. zebrać. To nie zbiorę 4 mocy. A tu mam, poczekaj, tu mam coś z koroną, które się nadaje na ataki wodne, czyli te takie... Ewentualnie dół można. O właśnie. No właśnie dół, a on daje mi 3 tak czy siak? No zobaczę, Bo ale jak to jest mi tylko daje gdy, 3, to by ale to jest wystarczyło. tylko w momencie, kiedy rzucamy kartę z szkoły magii wodnej. No właśnie, a tutaj jest ogień. Tak. tak więc, Ona na przykład działała z tym leczeniem. Bo to było Działała też z z leczeniem. wody. Leczenie i tak nie było mi potrzebne większe, bo... dokładnie. No to próbujemy. Czyli tak, co jest celem? Niech emocje są do końca. No tak, W gdzieś zasadzie tam... nieważne który, bo drugi zaatakowany i tak zniknie. Gdzieś tam na końcu, tylko Okej. zostawmy sobie, czyli tak, 2 kostki za Tak. każde plus 1 jeden. rana, poza tym, że zaatakuje i tak normalnie, Oczywiście, tak? tak, bo to jest działa. zaklęcie. No to Ty się modlisz o to, żeby nie było, a ja, żeby były plusiki, no i miejmy to za sobą. Nie ma. Nie ma, trudno. I Tak to byłoby za atak. każdą jednostkę, jeżeli byłaby grupa, bo to jest Tak, skuteczniejsze to ma sens, grupy. dokładnie, ale... to ma sens jak są No, grupy. tak. No to teraz atak 3 standardowy z moją karą, czyli teraz pewnie będą plus. No też nie ma. -1, Czyli minus ale i 1. tak pancerz i Dobra, schodzi. czyli schodzi. No cóż, Okej, to zostaje Inferno i stada zostaje z dwoma kartami. Marksman O nie, 2. To jest teraz zabawna sytuacja, bo Patrzcie od tego na to. rzutu wszystko zależy. Czy on wygra, czy on przejdzie. dokładnie. No, dobra, dajesz. Żeby nie było minus 1, no to wygrywasz tak naprawdę. No jest minus 1. No I to minus 1 powoduje, że nie dajesz jeden mi. pancerza i Wchodzi. tak. I nie wchodzi za żadne obrażenia. No Mamy tak, koniec zostaje z rundy. jednym życiem. I meduza jest szybsza, więc Zostaje cokolwiek z nie jednym zrobi, on zginie. Dobrze, no to czyli Meduza atakuje po prostu klasycznie, Dokładnie. bo to już będzie kolejna runda z odległości, z karą, 3 siły, no i właściwie 2 Siłą siły, rzeczy. a siłą rzeczy. Tak. Dziękuję bardzo za tę rozgrywkę i słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać, czy to jest dla Was ten wariant, ten tryb, ten dodatek tak naprawdę. I jeszcze na koniec 2 słowa chciałam napomknąć o tym, na jakim etapie teraz jest wszystko, co się dzieje z Heroesami 3 w wersji planszowej oczywiście, czyli termin dostarczenia mieliście w kampanii przewidziany na... Na grudzień. Na grudzień I na i- ten moment się to nie zmienia. Okej, dobra. Więc w grudniu będą pierwsze wysyłki. Dobrze, czyli na ten moment możesz powiedzieć, że wszyscy czekający, zacierający Tak, dokładnie. rączkę, ale jeszcze dla osób, które nie zamówiły, zdaje się, że można wciąż, Zgadzam są się. otwarte live page. Jeszcze jest Late Pledge otwarty. Jeżeli się nie mylę, to do końca chyba października jeszcze możemy, no można to- wziąć udział w To jeszcze kampanii. sporo czasu. I to jest ta sama edycja, którą była dostępna podczas kampanii Kickstarterowej. Na ten moment jest to jeszcze otwarte, więc można śmiało dołączyć, jeżeli Dobrze, ktoś jest czyli zainteresowany. dla Polaków, którzy nas oglądają, dla polskich graczy, istotna informacja, zamawiając teraz w Late Pledge'u wersję polską, otrzymają ją w pierwszej fali. Z tego co wiadomo, tak. Dobra, jest taka opcja, słuchajcie, tak Battlefield wygląda, tak wygląda pokonany chyba pierwszy raz w historii w ogóle, naprawdę Co chyba ciekawe, łodem wszystko szczęścia. zależało od jednego rzutu. Słuchajcie, no tak, bo de facto mogłam to Tak. lepiej przeliczyć i byłoby bardziej To już pewne. byłoby po. Natomiast szczerze mówiąc, budowałam sobie uczciwie, mocno tę talię, no, taką grubą, żeby coś tu podziałać i okazuje, że się udało, ale naprawdę resztkiem, ostatkiem sił. Dobrze.
Dobrze, Kamilu, bardzo Ci dziękuję za wizytę, Wam za oglądanie. Jak macie jakiekolwiek pytania, to wpisujcie w komentarzach. Ja tutaj zmotywuję chłopaków, żeby odpowiadali, jeśli będą takie, na które ja sama odpowiedzi nie znam. Jak prezentuje się wersja wciąż prototypowa, ale już taka, myślę, że blisko finalnej. Tak, jeżeli chodzi o wzór, to jak najbardziej jest to już pod finał. Okej. I też dostaniecie w swoje figureczki jednostek w kolorach graczy, Tak. więc tak to będzie mniej więcej wyglądało jak teraz. No to kończymy, bo nam się chyba wszystkie baterie już zaraz rozładują, karty zapełnią, więc tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dobra, dzięki. Cześć. O, chyba w 11 minut, które miałam tutaj Tak. napisane, daliśmy radę. Coś podobnego. Ja jeszcze miałem ten Prawdę schowany chain lighting, ale to zadawało, tak sobie mówię, już sobie myślę sobie, to może będzie dobry pomysł, żeby użyć, ale tak sobie patrzę. 1 życia, tam jeszcze żyje, ja mówię sobie, to sam się pozabijam tym. Aha, to, to tobie bo to też? przymusza do wybrania celu i 2 najbliższych. Czyli nawet jeżeli wybiorę meduzę, to i tak 2 moich by też oberwało i tak siedzę z tym, mówię sobie, nie użyję tego, bo się Nie pozabijam. żartuj, naprawdę Tak. stałeś z czymś takim. Tak, miałem właśnie tą kartę, która powodowała to, że wszyscy by oberwali za jeden i bym pozabijał swoich. Bez... My God. No, powiem Ci to, Ja już to mówię sobie- epicko się ułożyło. Mówię sobie, była No. tylko taka sytuacja, gdzie jeszcze mogłem to użyć, jak już był tylko i wyłącznie jeden, miałem ja 1 życia i Tan miała 1 życie, bo tylko, że to był drugi atak, co nie? To ja powinienem zrobić 2 ataki, bo jeden wykonuje drugi, nie powinienem, nie mógłbym tą kartą tego zrobić. Jakbym miał błyskawicę, to obydwie strony by zginęły. No widzisz, no tak to No cóż. bywa. Ale tak ma być, No to ma tak, wzbudzać jakie emocje, Jest, wiesz. jest. Ale tyle czasu minus jedynki, nagle 2 plus 2, O, 2 plus no, 1. mocno. się Bo zmieniło powiem ci, dużo naprawdę. Naprawdę mega długo się zastanawiałam, jak było zresztą widać, czy ja mam to leczenie, czy jednak zaatakować tak mocniej. Nie. Dobry, To leczenie jak w sumie dobra najbardziej podpowiedź i... było dobrym pomysłem. Tak, bo te 2 życia dużo zmieniało, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, on potrzebował dużo szczęścia, żeby zadać, a pozbycie się u mnie Zilota powodowało to, że ja straciłem już tę siłę.